Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. Nie wiem, który to już odcinek, 12, 13 czy 14. Dzisiaj gra mojego ulubionego twórcy, można powiedzieć, gier, który nie stworzył zbyt wielu tytułów, ale każdy jego tytuł na stałe zapisał się jakoś w mojej pamięci jako tytuł w pewien sposób przełomowy. Tym gościem jest Eric Chahi, nie wiem jak się czyta jego nazwisko, chyba Chahi, ale nie jestem do końca przekonany. Jeżeli wiecie, możecie mi napisać fonetycznie jak to się tam czyta. Gościu jest Francuzem, zasłynął pierwszą grą, która dla Was będzie prawdopodobnie bardziej znana, była gra Another World. Jednakże wcześniej stworzył on jeszcze grę, znaczy wcześniej jeszcze tam parę tych gier stworzył, ale taka bardziej znana była przygodówka Future Wars, która zasłynęła z tego, że w jednej planszy trzeba było znaleźć monetę wielkości piksela w trawniku. Co ciekawe, nie była ona w żaden sposób oznaczona, nie była ona po prostu, jej nie było w ogóle widać, więc przeczesywało się mychą kawał czasu ten trawnik, żeby tą monetę znaleźć. Z tego właśnie zapamiętałem Future Wars. Tak jak mówię, kolejną grą Another World. Niedawno wyszła jakaś taka edycja na rocznicę, 15-lecie tej gry. Another World wyszedł w dwóch wersjach. Pierwsza to się nazywała właśnie jako Another World, a drugi tytuł tej samej gry był Out of This World. Bardzo fajny tytuł, przełomowy tytuł. Kolejną grą był oczywiście pamiętny Flashback, którego jeżeli mieliście Amigę, to wszyscy pamiętają, bo wszyscy na Amidze mieli tego Flashbacka. Oczywiście na PC-ta też wyszedł Flashback. Wyszła też wersja Flashbacka na płycie CD, o czym powiemy sobie później. Znaczy kiedy indziej, w kolejnym odcinku. Wersja na CD różniła się od wersji dyskietkowej tym, że już były prerenderowane filmiki, co niestety nie do końca mi przypadło do gustu. Grą, o której dzisiaj chcę powiedzieć, jest trzecia chyba jego gra. Trzecia. Developing tej gry trwał 6 lat, strasznie dużo. Jednakże gra według mnie jest naprawdę dobra i naprawdę fajna. Tą grą jest Heart of Darkness. Ponownie Eryk stanął na wysokości zadania i dał nam grę, która stanowi naprawdę kawał świetnego gameplayu. Grając w tą grę czuć takie naleciałości z Another World i z Flashbacka. Gra, zaraz sobie opowiemy, o czym ona dokładnie jest, naprawdę fajna. Dlaczego developing tej gry trwał aż całe bite 6 lat? Otóż gra jako jedna z pierwszych, można rzec, powiem z pierwszych, ale to nie jest do końca prawda, oferowała filmiki w 3D, które mogły w jakiś sposób konkurować z na przykład takim Toy Story. Naprawdę filmy na tamten okres były rewelacyjne. Stworzone właśnie w technologii, podobnej technologii jak Toy Story. Oczywiście dzisiaj troszkę może już widać, że te filmiki odstają od dzisiejszych standardów, że tak powiem. Dodatkowo, aby skrócić ten czas renderowania pojedynczej klatki, nie wiem czy słyszycie, telefon mi dzwoni, nie. Twórcy zdecydowali się na renderowanie w 15 klatkach na sekundę zamiast standardowo jak jest przyjęte powiedzmy w 25. Także na każdej sekundzie oszczędzali 10 klatek. Samych filmów jest około pół godziny. Dodatkowo jest to też pierwsza gra, która miała soundtrack nagrany przez orkiestrę. Powiem szczerze, muzyka jakoś nie zapadła mi w ucho, nie potrafię jej zanucić, przypomnieć sobie. Niemniej jednak filmiki z tej gry, które prawdopodobnie teraz lecą w tle, naprawdę są rewelacyjne i naprawdę mogą się podobać. Teraz jak wygląda pudełko? Pudełko jest to oczywiście wersja premierowa, dosyć niespotykana rzecz, bo w tej tekturowym pudełku, które okrywa ta wkładka, jest już nadruk kolejny Heart of Darkness. W samym środku gra się mieści na jednej płycie. Mam płytę osobno, ponieważ pudełko już mi się troszkę podniszczyło. Nie za bardzo płyta chce w nim siedzieć.
stały się tam jakieś dziwne rzeczy, coś tam się odkleiło, no i dlatego nie mogę tej całej poligrafii przenieść na to pudełko. Dodatkowo w pudełku znajdowaliśmy okulary 3D. Ponieważ końcowa animacja w Heart of Darkness została wyrenderowana w stereoskopowej technice 3D, czyli na okulary takie czerwono-niebieskie. Pewnie teraz widzicie, jak to wygląda. Ja zakładam te okulary i mogę oglądać ten film w pełnym 3D, że tak powiem. Oczywiście to 3D odstaje od teraźniejszego 3D, które są na okulary aktywne. Jednakże oglądając to na tych okularkach ma się wrażenie tej głębi obrazu i wygląda to naprawdę fajnie. Ok, o czym tak naprawdę jest gra? Heart of Darkness opowiada nam historię o tym właśnie chłopaku, Andym, którego pies Whisky, doskonała nazwa dla psa Whisky w rodzinie alkoholików, zostaje porwany przez nie wiadomo jaką siłę w czasie zaćmienia słońca. Andy jako typowy nastolatek żyjący w Stanach ma domek na drzewie, a w domku ma rakietę. Więc tą rakietę wsiada, zabiera w plecak, do tego zabiera jakiś taki karabin strzelający z jakimiś takimi błyskawicami, zakłada sobie hełm z durszlaka i wyrusza na ratunek. Oczywiście dolatuje do jakiejś obcej planety, tam jego statek ulega zniszczeniu. Przyszedł mój kot. Ulega zniszczeniu i rozpoczyna się przygoda. Trwająca jakieś, nie pamiętam ile, 10 leveli, 12. Przygoda bardzo krótka, można rzec, i dosyć prosta. Gra nie jest za bardzo wymagająca. W międzyczasie naprawdę zobaczymy doskonałej jakości, jeszcze raz powtarzam, doskonałej jakości filmiki renderowane. Gra posiada całkiem fajną animację postaci. Oczywiście są to sprite'y 2D. Niestety jest to w niskiej rozdzielczości i było to jednym z powodów, dla których gra była spóźniona. Wydana w 1996 roku, gdy już na ekranach naszych monitorów szalały gry typu Tomb Raider, Quake. Gra w niskiej rozdzielczości, platformowa, już troszkę odstawała od aktualnych trendów. Niemniej jednak sprzedała się ona w całkiem niezłej ilości kopii, chyba 1 500 000 egzemplarzy, także całkiem nieźle. Po wydaniu tej gry studio, które się nazywa Amazing Studio, tutaj widzicie w rogu, zbankrutowało, ponieważ wystąpiły tam jakieś wewnętrzne komplikacje między twórcami, pokłócili się, zaszła jakaś sprawa w sądzie i niestety studio musiało się zamknąć. Sama historia, pomimo że wygląda dosyć dziecinnie, mam tutaj zdjęć na przykład tego chłopaczka, sama historia wygląda może dziecinnie i wydaje się, że gra jest taka dosyć dziecinna. Faktycznie coś w tym jest, jednakże ciekawi to sposób śmierci naszego głównego bohatera, który ginie w naprawdę przeróżny i widowiskowy sposób. Raz zostaje zjedzony, raz zostaje zmiażdżony, innym razem zostanie złamany jego kręgosłup, jeszcze innym razem zostanie połknięty, przetrawiony i tak dalej. Faktycznie te śmierci naszego głównego bohatera są dosyć takie, dla małych dzieciaków pewnie w jakiś sposób przerażające, ale gra dostała kategorię E, także każdy może sobie w nią napierać. Sama gra dzisiaj jest dosyć rzadko spotykana. Niemniej jednak, zanim kupicie sobie tą grę, odpowiedzcie sobie na pewne pytanie, czy dobrze się znacie na komputerze. Bo jeżeli nie znacie się dobrze na komputerze, to odpalenie tej gry pod Windowsem 7 będzie graniczyło z cudem. Ja spędziłem naprawdę 2 czy 3 dni próbując to odpalić. Nie ma już żadnych patchy. Gra pod 7 co prawda odpala się bez problemów, ale są zmienione kolory, tak jakby ktoś, nie wiem, w negatywie to odpalił. Także trochę mi zajęło to, żeby
tą grę uruchomić, ale udało mi się. Rozważam, czy nie będzie do tej gry też gameplay, czy to nie będzie właśnie z tej gry mój pierwszy gameplay nagrany oczywiście na PC, bo wiem, że większość ludzi gameplay nagrywa na PlayStation, ponieważ nie umieją tej gry odpalić. No ale mi się udało, jestem z tego dumny, także mam nadzieję, że jeżeli będziecie chętni, gameplay z tej gry się pojawi. Na koniec pytanie, czy grać? Jak najbardziej, jednakże polecam Wam, jeżeli macie możliwość, kupcie sobie wersję na PlayStation i uruchomcie na emulatorze, ponieważ wersja na PC jest bardzo ciężka do uruchomienia. Gra, jeżeli podoba Wam się Another World, podoba Wam się Flashback, Heart of Darkness, na pewno Wam się spodoba. Jest to doskonały tytuł, staroszkolna przygodówka ze świetną renderowaną grafiką, nad którą graficy z Amazing Studios spędzili 6 bitych lat, dłubiąc w tym 3D Maxie jak szaleni. No i wypuścili właśnie tego typu rzeczy. Heart of Darkness, Eric Jashi, nie wiem jak, czekam. O, przyszedł mój kot, jak widzicie. Doprowadził do tego, że gra została naprawdę świetnie przygotowana i ma świetny gameplay, o czym możecie się oczywiście przekonać w trakcie oglądania filmików z gameplayu. Polecam jak najbardziej. Heart of Darkness, pozycja kultowa z 96 roku. Jeżeli macie szansę, grajcie i bawcie się dobrze razem z Endym w poszukiwaniu Whiskey'a. To tyle, pozdrawiam Was Energik, do następnej części. Cześć!